teraz jest era ludzi, dla których odgrzanie posiłku w mikrofalówce trwa zbyt długo. To jest właśnie taki naturalny krem z filtrem. Nagle słońce było ok i ludzie nie umierali. Od 1950 już słońce jest szkodliwe i trzeba się smarować. Gdzie jesteś w miejscu, w którym słońce jest najsilniejsze i badania pokazują, że rak skóry w tych miejscach jest najmniejszy. Te rzeczy właśnie, które nam się nie chce zrobić, zazwyczaj są tymi, które poprawią nasze życie. Sebastian, masz swój krem na zimę? Witamina D3, którą produkujemy tylko ze słońca. Nie mamy żadnych okularów, które są w stanie wydłużyć dobę. To inne światło dociera do oka, a inne światło dociera do skóry. Są badania, które pokazują, że naświetlanie swoich klejnotów chociażby jest w stanie zwiększyć poziom testosteronu i zwiększyć libido. W jakim świecie my żyjemy, że taki Nutri-Score wchodzi globalnie do sklepów? Jeżeli społeczeństwo będzie coraz zdrowsze, no to będzie potrzebował coraz mniej leków. Gościem dzisiejszego odcinka jest Sebastian Kilichowski. Od 5 lat pomaga ludziom poprawić zdrowie i lepiej spać. Specjalista od biohackingu i pasjonat medycyny funkcjonalnej. Twórca i CEO iShield, która tworzy okulary blokujące światło niebieskie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Sebastian Kilichowski. Cześć Grzegorz. Chciałem powiedzieć Sebastian Okulary Kilichowski. Albo Sebastian Światło Niebieskie Kilichowski. No już myślę, że mogę mieć takie przydomki. Takie przydomki, takie ksywki i myślę, że jesteś kojarzony, bo pojawiasz się w wielu miejscach. Coraz więcej osób cię zaprasza na rozmowy, które otwierają oczy. Myślę, że tak, no bo temat właśnie światła niebieskiego, rytmu dobowego jest dosyć niszowy jeszcze w Polsce. Dlatego no mało jest takich specjalistów, takich osób, które o tym mówią. Więc myślę, że stąd wynika to, że właśnie pojawiam się na podcastu. Cieszę się, że się pojawiasz, bo też oglądam, obserwuję, choć tych materiałów też długich jest coraz więcej. Doba jest jedna, właśnie tu jeszcze nie mamy żadnych okularów, które są w stanie wydłużyć dobę. Wydłużyć dobę w sensie takim, że jest tyle dobrych materiałów, chciałoby się wszystkie przyswoić, albo chociaż część, odsłuchać sobie tych podcastów. Tego się nie da zrobić, więc trzeba znowu wybierać. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest przyspieszyć nagranie dla tych osób, które dzisiaj to usłyszą i będzie to wow, no to na pewno im to troszkę poprawi życie, bo ja kiedyś miałem taki dzień i ktoś mi powiedział, że można na YouTubie przyspieszyć nagranie. O, to jest zmiana w ogóle życia. I ja wtedy mówię, dlaczego ja tego nie wiedziałem? Więc dla tych, którzy tego nie wiedzą, jest na YouTubie taka opcja, tam gdzie jest ten taki opcja. Zębatka ustawienia, tam można sobie kliknąć, nie tylko jakość poprawić, zmniejszyć w zależności od szybkości internetu, czasami to poprawia szybkość nagrania, no i tam prędkość odtwarzania. Myślę, że warto, bo często ludzie mówią, że powoli mówię, więc polecam przynajmniej 1,25 sobie ustawić. O właśnie, więc ja dzisiaj też postaram się mówić troszkę wolniej niż standardowo, bo wtedy bym troszkę cię wyprzedzał. Sebastian, nagraliśmy w ogóle przed chwilką, to było też takie fajne moje spostrzeżenie, że kiedy rozmawiamy i ty nie wiedziałeś, że jeszcze są, że te kamery jeszcze są wyłączone, no to rozmawialiśmy trochę inaczej. I powiedzieliśmy trochę kilka fajnych kwestii i ty mówisz, o, ale to by było super, szkoda, że to się nie nagrywa, bo byłyby z tego rolki. No i Dawid, operator, który stoi za moimi plecami, mówi, ale to już działa, to już się nagrywa. I ty wtedy, o! No. I to też pokazuje, chciałem tylko powiedzieć, że już jakaś taka kotwica, jakbyś to nazwał, nie? Że już ty zmieniłeś w ogóle sposób siedzenia, trochę inaczej, troszkę się może stresowałeś, to nazwałeś kijem w tyłku, że od razu, że ta kamera już ona działa, czyli to już inaczej powinieneś się zachowywać. To w ogóle była taka ciekawa, że ty już w jakąś inną rolę wszedłeś, tak, nie? Tak, no i chyba jest coś takiego, że nie wiem, to jest pewnego rodzaju zagrożenie może, że wiesz, nagle jesteś obserwowany i musisz zachować czujność, zachować spokój. Może coś takiego, ale faktycznie przed tym, jak wiedziałem, że kamera jest włączona, to zupełnie inaczej rozmawialiśmy na większym ludzie, a teraz jest trochę, no może stresiku, zawsze się stresuję przed nagraniami, ale to jest kwestia tych pierwszych 5-10 minut i już nawet się zapominam. I potem się rozkręci. No dobra, no to idźmy już w konkretne tematy. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, myślę, że będzie na czasie, no bo te ciepłe miesiące, tygodnie są przed nami lub w trakcie, zależy kiedy to oczywiście oglądacie. Będąc ostatnio na wakacjach, to była końcówka kwietnia, ciepło, Hiszpania, gorąco, czyli wiesz, słońce, filtry, kremy, opalanie i przypomniałem sobie wtedy o tobie. I myślę sobie, bardzo mi miło. I myślę sobie tak, ciekawe, co by powiedział Sebastian na to, że jednak jest tu jakiś krem, mi jest gorąco, ja gdzieś się jakimś kremem smaruję, okularów przeciwsłonecznych nie mam, bo ja nigdy nie używam.
Jeśli jest bardzo mocne słońce, to gdzieś tam, ale generalnie lato mi się kojarzy z tym, że to słońce powinniśmy chłonąć i cieszyć się tym, że to słońce jest. No i jak to właśnie jest? Bo wiemy, że w głównych mediach, w reklamach jest tak, że powinniśmy się chronić, uciekać pod ten parasol, okularami się chronić i wysmarować najlepiej całe ciało na biało. No ale mi to nigdy nie pasowało, że tak to powinno wyglądać. I może niech to będzie pierwszy temat, który dzisiaj poruszymy. O, spuściłeś taką bombę, bo Od to razu. jest tyle odniesień, jakie można do tej dyskusji nawiązać. No przede wszystkim pierwsza rzecz, czy idziemy bardzo racjonalnie, no bo jeżeli idziemy drogą bardzo racjonalną, to co? Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem, powiedzmy, że weszły do mainstreamu gdzieś tam w 1950, nie? To co? To przed tym okresem nagle słońce było ok i ludzie nie umierali, a od 1950 już słońce jest szkodliwe i trzeba się smarować i nosić okulary przeciwsłoneczne. Więc to jest takie bardzo logiczne spojrzenie, nie? Że coś tutaj jednak nie pasuje. No bo też witamina D3, którą produkujemy tylko ze słońca, kiedy światło UV dociera do naszej skóry, wtedy zachodzi synteza i zamienia się cholesterol w witaminę D3. Mówię tutaj w turbo dużym uproszczeniu. Nie? Czyli można powiedzieć, że produkując witaminę D3 wykorzystujemy trochę ten cholesterol nasz wewnętrzny. Nie? No i teraz jakby tak się zastanowić z punktu widzenia osoby, która chce na przykład sprzedać statyny, no to jeżeli ludzie nie wytwarzaliby witaminy D3 z cholesterolu, ten cholesterol by sobie rósł, no to pewnie byłby większy rynek na to, żeby sprzedać statyny. Więc to jest moje gdybanie oczywiście, bo ja też nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, ale może dzięki temu właśnie mogę wypowiadać się na takie kwestie, bo nikt mi nie zabierze uprawnień, jeżeli za daleko gdzieś tam zajdę ze swoimi teoriami. To też nie jest tak, że ja sobie to wszystko wymyśliłem, ale bacznie obserwuję doniesienia naukowe, czytam sobie badania, analizuję je, wyciągam swoje wnioski, łączę te kropki. No i z punktu widzenia racjonalnego dużo rzeczy tutaj się nie spina, nie? Ale pójdźmy jeszcze z innej strony na to. Ostatnio oglądałem właśnie chyba, ktoś mi wysłał materiał z Dzień Dobry TVN, gdzie tam jakaś właśnie specjalistka powiedziała, że jeżeli się opalimy, to znaczy, że nasza skóra już przegrała. I powinniśmy stosować kremy z filtrem codziennie i smarować je na okrągło, ponieważ one po jakimś tam czasie wsiąkają albo spływają z nas, no whatever. Chodzi o to, żeby je odnawiać regularnie w ciągu dnia i żeby się smarować nawet zimą, jak wychodzimy na zewnątrz. I takie spojrzenie to jest oficjalne zalecenie dermatologów w Polsce i na świecie. No jest to trochę dziwne, nie? No bo jest zima, nie ma UV praktycznie w ogóle. Wychodzisz... Sebastian, masz swój krem na zimę? Nie. No i wiesz, no to jest mało racjonalne, nie? Żeby cały czas unikać światła UV. Tym bardziej, że właśnie ze światła UV produkujemy witaminę D3, która jest niezbędna, bo ona zapewnia zdrowie kości, ona zapewnia odporność naszego ciała. Są też badania, które pokazują, że im dalej odejdziesz od równika, w którym słońce jest najsilniejsze, tak? No bo najsilniejsze słońce jest właśnie w okolicy równika. Ostatnio, będąc właśnie na Gran Canaria, bardzo blisko, doświadczyłem tego, jaka jest różnica między słońcem właśnie tam, a słońcem na przykład w Polsce. Ogromna. Ogromna, bo to właśnie zależy od tak zwanego indeksu UV. Im wyższy indeks UV, tym po prostu jest cieplej. To światło mocniej na nas oddziałuje. Ale badania pokazują, i to duże badania, że jeżeli odejdziesz od równika, tak, to nagle okazuje się, że rak skóry rośnie. Czyli jak to jest? No, gdzie jesteś w miejscu, w którym słońce jest najsilniejsze i badania pokazują, że rak skóry w tych miejscach jest najmniejszy, odchodzisz na, wyższe szerokości geograficzne typu Polska, typu Szwecja i tam nagle rak skóry pod sufit, nie? No i co? I to znaczy, że słońce jest złe, czy może nie jest słońce złe? No jest dużo takich sprzecznych informacji, nie? Ja na pewno nie zgadzam się z tym, żeby smarować się kremem z filtrem 24 godziny na dobę, nawet zimą, bo to nie ma zupełnie sensu.
Słońce może spowodować, światło UV, poparzenie skóry, dlatego warto z rozsądkiem do tego podchodzić. I tu jest jeszcze jedna kwestia, że słońce jak wstaje, to daje zupełnie inne światło niż słońce, które jest w zenicie i potem słońce, które zachodzi. Jak słońce sobie wstaje, to przez pierwsze parę godzin nie ma w ogóle UV. Jest samo światło tak zwane widzialne i dużo czerwonego i podczerwonego. I to światło właśnie czerwone i podczerwone ma za zadanie przygotować naszą skórę na nadejście UV, żebyśmy więcej mogli tego UV zaabsorbować. Więc jeżeli my lecimy na wakacje i wychodzimy na plażę o 12 w samo południe, gdzie słońce jest najsilniejsze, no to szybko się spalimy. Ale jakbyśmy wyszli na tą plażę o 8, o 9 i jeszcze się tym światłem czerwonym i podczerwonym trochę naładowali, które przygotuje naszą skórę, to jest właśnie taki naturalny krem z filtrem, ponieważ wtedy na powierzchni naszej skóry zaczyna się pojawiać melanina, zaczyna się pojawiać specjalny typ kolagenu, który ma za zadanie właśnie zaabsorbować światło UV. I wtedy jest mniejsza szansa, żebyśmy się spalili. Możemy więcej czasu przebywać na słońcu bez żadnego kremu z filtrem. Kolejną rzeczą jest to, że tak jak w naszym poprzednim podcaście tam opowiadałem o rytmie dobowym. Mamy rytm dobowy i zegar centralny rytmu dobowego mamy w mózgu, dokładnie w jądrze nadskrzyżowaniowym. I to jest taki szef naszego organizmu, który wydaje polecenia do innych części naszego ciała, do wątroby, do trzustki, ale również do skóry. I tam w tych innych rejonach naszego ciała mamy tak zwane zegary peryferyjne, które muszą po prostu mówić tym samym głosem, co właśnie nasz mózg. To jest tak, jak jechałem teraz do ciebie tutaj do studia, to miałem ustawionego GPS-a, nie? I GPS działa z tego powodu, że tam nad naszymi głowami na orbicie krąży sobie satelita i zegar w tej satelicie chodzi o 38 mikrosekund szybciej niż zegary w naszych telefonach. I to sprawia, że GPS mnie poprowadził dokładnie do ciebie. Ale gdyby ten zegar wyżej chodził wolniej, na przykład, albo szybciej, to zamiast dojechać tutaj do ciebie do studia, to mógłbym dojechać do studia kogoś innego na przykład. Do Dzień Dobry TVN. Do Dzień Dobry TVN na przykład. Co chcę powiedzieć? Chodzi o to, że jeżeli my mamy okulary przeciwsłoneczne założone na plaży, to inne światło dociera do oka, a inne światło dociera do skóry. I te dwa zegary, tak, zegar w mózgu i zegar w skórze, one są nagle rozłączone. Już nie mówią tym samym głosem. I co za tym idzie? Mózg wtedy nie wie, że jesteś na słońcu i fajnie byłoby uruchomić procesy, które na twojej skórze sprawią, że zacznie pojawiać się melanina i kolagen, żeby po prostu ochronić cię przed UV. Jeżeli ty idziesz na plażę i cały czas masz okularki, no to ty się spalisz, nie ma takiej opcji. I wtedy posmaruj się tym kremem z filtrem, ale to jest tak, jakby ciągle bolała cię noga i byś brał każdego dnia tabletki przeciwbólowe. Czy to sprawi, że twoja noga będzie zdrowa? No nie, bo ty maskujesz problem. I o to tutaj właśnie chodzi, że większość osób, które noszą okulary przeciwsłoneczne i smarują się kremem z filtrem, maskuje problem. Skąd te osoby mają dostarczać właśnie UV? Bo tutaj nie chodzi tylko o witaminę D3. To jest pół biedy, bo możesz sobie suplementować witaminę D3. Ale światło UV produkuje również dopaminę. Hormon odpowiedzialny za chęć do działania, za to, żeby ci się chciało właśnie, za to, że jak masz pracę do zrobienia, to ty faktycznie robisz tą pracę, a nie udajesz, że robisz. Albo niby masz pracować 8 godzin, a twojej pracy realnej jest 40 minut, jak sobie tutaj przed nagrywkami odpalaliśmy. Po prostu teraz jest era ludzi, dla których odgrzanie posiłku w mikrofalówce trwa zbyt długo, bo nie ma tego właśnie procesu kultywacji. To nie jest atrakcyjne. Oni potrzebują szybkiego wyrzutu dopaminy. Bo jeżeli, wiesz, nawet książka jest mało atrakcyjna, ludzie się nie chcą rozwijać, oni chcą nagrodę tu i teraz. Związki nie są satysfakcjonujące. I potem niskie poziomy dopaminy sprowadzają się do tego, że teraz jest nawet w nauce takie stwierdzenie, wzięło się od Japończyków, syndrom celibatu. Chodzi o to, że kiedyś, lata temu, problemy z libido miały kobiety po menopauzie albo już starsi panowie, a teraz problemy z libido mają 20-30-latkowie. I to właśnie bardzo to zjawisko jest obserwowane u Japończyków, dla których
no, aktywność seksualna z partnerem jest mało atrakcyjna, bo oni sobie wolą w gierki pograć albo jakieś anime zobaczyć. No i to jest spowodowane właśnie niskimi poziomami dopaminy w głównej mierze, ponieważ dopamina kontroluje, jakie hormony wydziela twoja przysadka mózgowa. I to jest jakby klucz. No, powiem ci, Sebastian, że przeleciałeś przez te wszystkie tematy bardzo ważne, ale od tematów związanych z moimi wakacjami, gdzie siedziałem na plaży i myślałem właśnie, czy używać w ogóle, czy nie używać, albo w jakiej dawce używać. I ja byłem tym takim Januszem, o którym mówiłeś. Mówimy oczywiście o przykładach takich anegdotycznych, gdzie wychodzimy z hotelu, ja tak zrobiłem, czyli po prostu od razu o 12, o 13 na największe słońce na leżak przy basenie i zjarałem się. Wystarczyło, myślę, pół godziny, 40 minut, ja byłem cały czerwony. Dlaczego? Bo nie byłem przygotowany, nie wiedziałem o tym, a to chłonięcie tego słońca o poranku, jak ty to powiedziałeś, tego słońca, które wschodzi i które ma dużo światła czerwonego, też o tym nie wiedziałem, że to tak wygląda. Ale to od razu zapytam o jedno, co kiedyś usłyszałem u ciebie i ty to potwierdź albo nie. Sporo osób wie o tym, że to słońce jest dobre i jak ono wschodzi, nawet w mieszkaniu, mieszkając w jakimś bloku, odsuwamy firanę i mówimy, no to teraz mnie grzej. I stoimy przy tym oknie, okno się nagrzewa, często jeszcze bardziej, jest nam bardzo ciepło i stoimy bez koszulki i mówimy, teraz się troszkę pogrzeje, to niech słońce mi tej witaminki da. Jak to jest? No to nie działa. To już pokazał nawet taki badacz bodajże w 1923 roku. Nazywał się Gerwich, który robił badania na cebuli. Zamykał cebulę w szklanym opakowaniu, tak to nazwę, wykonanym z kwarcu i drugą cebulkę zamykał w szklanym opakowaniu wykonanym właśnie z tego materiału, z którego robią okna, szyby w samochodach i tak dalej. I co się okazało? W tej cebuli, w tym szklanym opakowaniu, właśnie gdzie była cebula, w tym szklanym opakowaniu wykonanym z tego samego materiału, co szyby w oknach i tak dalej, okazało się, że tam światło nie dociera do tej cebuli całe i nie stymuluje wzrostu komórek w tej cebuli. Czyli jeżeli my jesteśmy cały czas zamknięci, cały czas za szybą, to nie dociera do nas pełne spektrum światła i nie stymuluje wzrostu komórek. Ten proces nazywa się mitoza. Więc my potrzebujemy otworzyć to okno, wyjść na ten taras, na ten balkon, żeby do naszego nagiego ciała dotarło to światło. Musimy się rozbierać faktycznie? Powiem ci tak, są badania, które pokazują, że naświetlanie swoich klejnotów chociażby jest w stanie zwiększyć poziom testosteronu i zwiększyć libido. Więc ja osobiście naświetlam swoje klejnoty. Sąsiedzi na policję nie dzwonili jeszcze? Jest to wyzwanie, bo właśnie akurat teraz mieszkam w bloku, ale jestem w stanie tak sobie siąść, że nikt mnie nie widzi, a jednak to słońce do mnie dociera. Okay. Więc trochę oszukałem system. Ale jeżeli ktoś ma tą przyjemność mieszkać w bloku, mieć fajny taras, no to są super warunki, żeby korzystać z naturalnego światła, szczególnie o wschodzie i o zachodzie słońca, bo wtedy nie ma UV i przygotowujemy swoją skórę na nadejście właśnie UV. Budujemy tak zwany słoneczny pazur, czyli wzmacniamy zdolność skóry do pochłaniania UV. Bo to już odkrył, z tego co pamiętam, Albert Einstein, że tylko i wyłącznie fotony, czyli światło, jest w stanie przenosić elektrony, czyli energię. Więc my potrzebujemy, żeby jak najwięcej tego światła dotarło do naszej skóry, dotarło do naszych oczu, tak, bez okularów, bez soczewek, bo soczewki i okulary, one blokują UV. Więc jeżeli ty nawet otwierasz okno, balkon, czy idziesz na spacer rano, czy wieczorem, z myślą o tym, żeby chłonąć światło, a masz okulary albo soczewki, to nie działa wtedy. Musisz właśnie zdjąć te okulary, zdjąć soczewki i wtedy wystawić się na naturalne światło. Ile czasu potrzebujemy rano w tym ogrodzie, czy na tym, większość nie ma ogrodu, większość ma balkony, ale to wystarczy, tak? Możemy jakoś tak się skryć przed sąsiadem, jeśli to jest oczywiście możliwe, no ale nawet jeśli ktoś usiądzie po prostu na balkonie, nawet w ubraniach, to myślę, że to jest dużo lepsze niż brak takiej aktywności. Ile czasu nam wystarczy na tym balkonie, żeby ta kąpiel poranna, słoneczna już coś dała? To jest bardziej pół godziny czy 5 minut wystarczy? Wiesz co, nie ma takich konkretnych badań, które mówią, że właśnie 5 minut wystarczy, czy 15. Mogę powiedzieć tylko na swoim przypadku, bo no każdy też musi sobie to po swojemu przeanalizować.
Natomiast ja się naświetlam tak 15-20 minut zawsze o poranku, czytam sobie książkę, czy łączę przyjemne z pożytecznym, naświetlam się 15-20 minut i wieczorem też z 15 minut na balkonie. I to pozwoliło mi, bo byłem miesiąc na Bali, gdzie jest 30 stopni full słońce, pozwoliło mi przez cały miesiąc nie smarować się kremem z filtrem, nie nosić okularów przeciwsłonecznych i nie miałem żadnych poparzeń. Ale to, że ja tak miałem, nie znaczy, że drogi widzu, ty też tak będziesz miał, szczególnie jak wiesz, nie chciałbym, żeby ludzie po naszej rozmowie i po odsłuchaniu tego jeszcze z takim białym typem skóry nagle wyskoczyli na 30 stopni, bo to będzie nierozsądne. To się może nie udać. To się może nie udać, tak. Ale chcę po prostu zachęcić do tego, żeby jednak spędzać więcej czasu na zewnątrz w tych porach porannych, wieczornych, przygotować skórę na nadejście światła UV i wtedy wystawić się bez kremu z filtrem, bez okularów przeciwsłonecznych, na początku na pół godzinki, 40 minut i zobaczyć po prostu, jak skóra zareaguje, czy będzie lepiej, czy jednak ten filtr nie jest potrzebny. Bo badania pokazują, że filtr SPF8, który jest mega słaby, tak? Eksperci radzą smarować się 50. 50, nie? tak, 30, Więc, 50. Tak, więc 8 w porównaniu do 50, no to jest jak wiesz, niebo a ziemia, a badania pokazują, że filtr 8 blokuje około 92% dostępu UV do skóry i w takim samym stopniu syntezę witaminy D3. 8. To wyobraź sobie 50, co robi nie? 50. Okej. Chciałbym przeskoczyć trochę na jeden temat, który oczywiście jest złączony z tym i przed chwilką o nim wspomniałeś, no bo przelecieliśmy z tej Gran Canaria, gdzie ja wypoczywałem, do Japonii, tak, gdzie ten współczynnik libido jest niski, że Japończycy wolą grać w gry i wolą tej dopaminy szukać gdzie indziej. Ale myślę, że aż w Japonii nie musimy być, bo widzimy tak naprawdę, jaki jest współczynnik dzietności w ogóle w tej bogatej Europie. Polska też już jest powoli zaliczana do tej Europy, która się bogaci, tak? Która jest coraz na lepszym poziomie życiowym. Ale co to oznacza ten poziom lepszy życiowy? Że mamy więcej pieniędzy, że jesteśmy bardziej wykształceni? No ale tych dzieci nie ma, nie? Że ten współczynnik, jak on się nazywa dokładnie, to jest... Współczynnik dzietności. Dzietności, ale jeszcze jest współczynnik taki zachowania. Chodzi o to, że jeśli mamy, wiadomo, rodziców, no to musi być 2 i 2, żeby zostało zachowane. Jeśli mamy dzisiaj 2 i tylko jedno dziecko, czasami, często pary nie mają dzieci, nie tylko dlatego, że nie chcą. Wiele par nie może mieć tych dzieci. No i tutaj chciałbym cię dopytać, czy też ten problem analizowałeś pod kątem tego, jak żyjemy, tak jak ten biohacking jest jeszcze niepopularny, choć coraz częściej z naszych internetów wypływa, że zaczynamy się zastanawiać, jak my żyjemy, co my jemy, właśnie jak traktujemy słońce jako naszego wroga i co my możemy zrobić z tym, no bo o problemie bym nie chciał rozmawiać, bo wielu ludzi naszych wie, że ten problem jest, tylko chciałem cię zapytać jako osobę, która sama praktykuje, bo widzę, że coraz lepiej wyglądasz, coraz bardziej uśmiechnięty jesteś, coraz więcej filmów nagrywasz. I co my możemy zrobić, bo mnóstwo osób na pewno oglądających nas ma problem, albo w najbliższym otoczeniu słyszy, że taki problem jest, że problem z poczęciem potomka jest ogromny, nie? I jakie my możemy zrobić już działania w naszym codziennym rytmie, żeby się zbliżyć do tego, żebyśmy faktycznie nie zostali społeczeństwem starym bez dzieci, które będą nas utrzymywać? Tak to zadam to pytanie. Skomplikowane. Tak, skomplikowane, aczkolwiek odpowiedź jest prosta. Powinniśmy skupić się na tym, żeby jeść nieprzetworzone jedzenie i żeby spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz i unikać albo blokować sztuczne światło niebieskie wieczorem. To jest takie proste, ale takie trudne, bo to wymaga dużej dyscypliny i trochę dostosowania naszego życia pod to, bo dużo osób teraz, wiesz, na przykład jeżeli chodzi o osoby, które starają się o dzieci i tych dzieci nie mogą mieć, umawiają się do specjalistów, do lekarzy, biorą tabletki, suplementy, ale na przykład pracują, wiesz, na nocne zmiany, które są prawdopodobnie rakotwórcze, tak, i w ogóle zaburzają rytm dobowy, bo to jest to, co powiedziałem wcześniej. Zegar centralny musi być synchronizowany z zegarami peryferyjnymi, na przykład tymi w jądrach, w układzie rozrodczym kobiety. Jeżeli tutaj są inne sygnały, no to może dojść do przesunięcia, nie? Czyli nagle będzie mniejsza szansa, żeby ta komórka jajowa została zapłodniona, bo będzie po prostu, wiesz, przesunięcie czasowe, nie? I to jest nawet jeżeli chodzi o statystyki problemów z zajściem w ciążę i
wybuchu coraz więcej tych klinik dzietności się robi, to jest tak naprawdę, jakbyśmy zobaczyli w statystyki po roku 2012. W 2012 LEDy weszły do ogólnego obiegu, gdzie francuska Agencja Zdrowia i dużo instytucji ostrzegało przed tym, że światło sztuczne jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Ale to po prostu przeszło, Unia Europejska zbanowała żarówki klasyczne i żyjemy teraz od 2012, już przeszło 11 lat w jednym wielkim eksperymencie. I nagle mamy wysyp problemów zdrowotnych typu ludzie nie mogą mieć, pary nie mogą zajść w ciążę, nagle spadki testosteronu. Mężczyźni w wieku 20-30 lat mają testosteron jak 60-latkowie, kobiety mają dominację estrogenową i muszą faszerować się tabletkami antykoncepcyjnymi, żeby je wyrównać. Jak teraz kobieta idzie do ginekologa i na przykład wyjdzie, że nie wiem, ma polipy na jajnikach, albo ma mięśniaka, albo ma obfite miesiączki, albo cykl jej się opóźnia. Odpowiedź jest zawsze, w 99% przypadków odpowiedź jest taka: to dobierzemy jakieś tabletki, żeby wyrównać te hormony. No i to znowu, boli cię noga, to weź sobie tabletki przeciwbólowe, zamiast poćwicz tą nogę, zrehabilituj ją, tak? Czyli znowu maskujemy to wszystko. I na tym opiera się dzisiejsza medycyna. Lekarze to, no ja mam świadomość, że to system tak szkoli po prostu lekarzy, żeby byli no takimi akwizytorami trochę, nie? Masz jakiś problem, bierz tabletkę. Zamiast od podstaw przepracuj to, tak? I znajdź problemu źródła. No i niestety, jeżeli chodzi o właśnie ten chociażby syndrom celibatu, czy to, że pary nie mogą mieć dzieci, no to właśnie hormony, dopamina. Dopamina kontroluje przysadkę mózgową i rozwój i wydzielanie hormonów. Testosteron, największy pik u mężczyzn, ma między 6, 7 a 10 rano. Jeżeli ty, drogi mężczyzno, który nas słuchasz, pierwsze co robisz po wstaniu, to sięgasz po telefon, odpalasz sobie Instagrama, scrollujesz, to twój mózg myśli, że jest środek dnia, masz 12. Chociaż wstałeś o 6, o 7, to masz 12. Więc testosteron ci się nie wydzieli wtedy, bo oszukujesz swój mózg. Dopamina spada, czyli ta cała kaskada hormonalna zdarzeń jest rozwalona. To jest tak, jakbyś już od samego rana, wstając, niszczył rytm dobowy, to tak jakbyś ten pierwszy kafelek domina przewracał. I po prostu wszystko się sypie. Dajmy od razu rozwiązanie, bo powszechne jest, ja również to miałem, odchodzę powoli od tego. Jeszcze nie ukrywam, że to jest trudne, ale dajmy rozwiązanie, żeby po pierwsze, ja telefon daję na samolotowy, to już robię to już mam nawyk, że ten telefon jeszcze jest w sypialni, jeszcze go nie wyeliminowałem, ale jest cały czas samolotowy. Ale zdarza mi się jeszcze i też to powiem, że jestem człowiekiem i robię błędy i to jest normalne, ale jakie jest rozwiązanie? Czyli co, wywalić telefon w ogóle z sypialni i zastąpić go jakimś innym budzikiem? No bo często to jest wymówka, no przecież ja muszę jakoś budzik mieć i jest w telefonie. Nieprzypadkowo, po co ten budzik jest w telefonie, skoro telefon jest do dzwonienia? Tak, no ja powiem, jak to u mnie wygląda, więc ja mam budzik analogowy. Można sobie kupić taki fajny budzik. On ma fajne melodyjki, nie taki zwykły, taki powiedzmy trochę biohackerski budzik. Wtedy on jest analogowy, czyli normalnie sobie ustawiam go na szafce nocnej. On mnie budzi o określonej godzinie. Wtedy idę się naświetlić naturalnym światłem. Uwaga, nawet jak jest zachmurzone niebo, nawet jak pada, jak grzmi, to i tak światło czerwone i podczerwone dociera przez chmury. Około 34% światła i tak do nas dociera. Więc i tak warto się naświetlić wtedy, otworzyć to okno, ten balkon, wyjść na zewnątrz. Potem jak się te 15 minut naświetlę, idę na spacer. Spacer zajmuje mi około 20-30 minut. Trochę aktywności fizycznej, trochę też naświetlania się, żeby światło wpadło do oka naturalne. Potem dopiero jem śniadanie z dużą ilością białka, ponieważ białko bardzo mocno reguluje rytm dobowy i sprzyja leptynowrażliwości. Leptyna to jest hormon, który kontroluje status energetyczny naszego organizmu. Co mam na myśli? Chodzi o to, że jeżeli jest tak zwana leptynooporność, to jest sytuacja analogiczna do tego, jakby gonił cię tygrys. To co jest w takiej sytuacji najważniejsze, jak cię goni tygrys? Żeby na przykład mieć mocny wzwód i zrobić dziecko, czy żeby uciec przed tygrysem?
No raczej to drugie, No, nie? wyłączają się pewnie wszystkie funkcje oprócz Tak. silnych, szybkich nóg, tak? Tak, dokładnie. Czyli twój organizm wchodzi w stan przetrwać. A jak jesteś w stanie przetrwać, no to magazynujesz energię, tak? Czyli możesz na przykład tyć z powietrza, może ci ciężko być zrzucić tkankę tłuszczową, no bo ty jesteś w sytuacji zagrożenia życia. Tak to odczytuje twój organizm, jeżeli jest leptynooporność. No i właśnie to śniadanie z dużą ilością białka bardzo fajnie reguluje leptynę. Co jeszcze fajnie reguluje leptynę? No, blokowanie światła niebieskiego na te 3 godziny przed snem, z tego powodu, że to nawet nie chodzi o to, ile leptyny mamy, bo pewnie pojawią się pytania, to jak tą leptynę zbadać? Można sobie z krwi zbadać i wyjdzie jakaś ilość, ale ważniejsze jest to, czy ta leptyna zadokuje do receptora w mózgu, czyli czy ten klucz wejdzie do zamka i otworzy drzwi, tak? Bo to jest taki proces. Masz jakąś substancję, czy na przykład leptynę, no to ona nie jest aktywna biologicznie, dopóki nie zadokuje do receptora w komórce. Tak? Czyli nie wejdzie, właśnie ten klucz nie wejdzie do drzwi i go nie otworzy. I okazuje się, że początkowe receptory leptyny zaczynają się wokół. Więc leptynooporność, czyli to zaburzenie gospodarki energetycznej, nasila właśnie naświetlanie światłem niebieskim. I to nie jest oczywiście tak, że ty jednego dnia obejrzysz Netflixa i już w ogóle koniec, jesteś chory i nie będziesz miał dzieci. No absolutnie nie, ale to są te właśnie rzeczy, o których mówiliśmy przed nagraniem, czyli te rzeczy easy to do albo easy not to do. Łatwo jest sobie puścić Netflixa wieczorem, nie? Łatwo jest też go nie puścić, ale to chodzi o ten czas, który upływa. Jeżeli ty codziennie przez lata, miesiące się naświetlasz światłem niebieskim przed samym pójściem spać, rozwalasz receptory leptyny i to sprawia, że twoja gospodarka energetyczna, nie masz nad niej kontroli. Organizm wchodzi w stan kryzysu, w stan zagrożenia. Drugą rzeczą jest to, że są poszlaki w literaturze naukowej, które łączą spadek melatoniny, który jest spowodowany naświetlaniem światłem niebieskim przed snem, z podwyższoną ilością prolaktyny. Teraz jakbyś zapytał dietetyków albo specjalistów zdrowotnych, którzy prowadzą pary, które właśnie mają problem z zajściem w ciążę, tam bardzo często następuje tak zwana hiperprolaktynemia, czyli wysokie poziomy prolaktyny. I to działa tak, że im niższe poziomy melatoniny, tym wyższe poziomy prolaktyny. I żeby uzmysłowić to widzom, jak osiągamy orgazm po stosunku, albo nawet po niestosunku, po sztucznym stosunku, czyli po masturbacji, dopamina spada, prolaktyna wyszczeliwuje w górę. Więc my, jeżeli codziennie się naświetlamy sztucznym światłem niebieskim i mamy chronicznie obniżone poziomy melatoniny, to tak jakbyśmy odwzorowali orgazm codziennie. Czyli tak jakbyśmy sztucznie przeżywali orgazm każdego dnia i byli już po tym orgazmie. No nie chce ci się potem uprawiać seksu. Nie chce ci się potem obcować z kobietą, szczególnie jak już jesteś w związku z nią miesiące czy lata, bo to już jest mało atrakcyjne. To działa tak, że jak jesteś w świeżym związku, poznajesz kobietę, to jest po prostu fenomenalnie, bo dopaminka, coś nowego, facet jest zdobywcą, tak, więc wtedy dopamina jest na wysokim poziomie i wtedy się bardziej chce. Jeżeli już minie ten okres demo, tak, jeżeli te właśnie hormony się stabilizują, no to jeżeli ty chronicznie naświetlasz się światłem niebieskim, melatoninę masz nisko, prolaktynę wysoko, to tobie ci się nie będzie chciało po prostu uprawiać seksu z własną kobietą. I tutaj dzień dobry, Japonia, to co się dzieje w Japonii, syndrom celibatu, gdzie smartfon jest ważniejszy od seksu. No myślę, że tutaj znowu wróciliśmy do tej Japonii, ale przeszliśmy przez te wszystkie elementy, przyczyny i trudne słowa, które się tutaj pojawiły, ale wytłumaczyłeś to w prosty sposób, więc myślę, że każdy z nas już wie, jak to się łączy. Ja mam w głowie co najmniej kilka par znajomych, dalszych znajomych i znajomych tych znajomych, gdzie ja słyszę, co tam się dzieje i też sobie analizowałem w głowie sposób, w jaki oni żyją. Ci wszyscy ludzie, którzy starają się o dzieci, a nie mogą tych dzieci mieć, a widzę na jakim poziomie właśnie przyzwyczajenia na przykład do tej nowej technologii, do tej nowej, lepszej technologii, czyli na przykład domy oświetlone LEDami z każdej strony. Pierwszy przykład, no bo dla niektórych to świetnie wygląda. Oni mówią, my musimy mieć wszędzie LEDy. Nie, wszędzie LEDy są. Dodatkowo telefon non-stop,
dodatkowo telewizja do tego non-stop. Tak jak rozmawialiśmy, że ostatnio przyjechały do mnie dzieci tam z rodziny dalszej, no i one były zdziwione, że telewizja u nas, telewizor wisi w domu, ale on nie działa, no i one były zdziwione, więc nawet te małe dzieci już są przyzwyczajone, że jeśli telewizor nie jest włączony, to coś jest nie tak, że on jest zepsuty. Dlaczego wujek telewizor nie działa? No bo nie oglądamy i nie działa i po prostu i nie będzie działał, więc jeśli te małe dzieci już są przyzwyczajone, że to jest normalne, że telefon jest standardem i trzeba bajki oglądać również w telefonie, przecież nie da się inaczej bajek, nie da się bajek słuchać, nie da się bajek czytać, tylko one muszą lecieć jako wideo, no to ten świat już jest tak programowany, więc nam również dorosłym jest trudno. I chciałem cię, Sebastian, zapytać, no bo rozmawiamy na razie o tym problemie, dalej o problemie i jak ty sobie radzisz? Kiedy ty to zrozumiałeś wszystko, no bo to jest proces dochodzenia do zmiany u ciebie najpierw, no bo ty jesteś dzisiaj przykładem dla innych, jak to można zmienić. Pokazujesz, że dobrze się odżywiasz, że naświetlasz się słońcem. Oglądajcie relacje Sebastiana, jak wychodzi na balkon faktycznie i robi zdjęcia bez koszulki. Niżej już nie. Wtedy nie robię zdjęć. Tam jest cenzura, czy relacje jakieś są, takie wideo chyba, tak? Że wychodzisz na balkon i się naświetlasz. No i właśnie u ciebie był jakiś taki moment, że ty powiedziałeś, okej, ja to wszystko wiem, ale jak to teraz wprowadzać? Chciałem zapytać właśnie, jakie były pierwsze zmiany u ciebie w domu? Może tak, w kilku etapach, co zrobiłeś, co zmieniłeś, twoi znajomi, twoja rodzina, dziewczyna, rodzice pewnie zauważyli, że coś zaczynasz robić i oni, jak reagowali też, no bo oni byli w tej starej rzeczywistości, gdzie jest okej, a ty zacząłeś zmieniać pewnie jakieś żarówki, no pewnie zmiany zacząłeś robić, na które jak rodzina zaczęła reagować i jakie to były zmiany, no bo mówimy o tym, że jest problem, dajmy przykłady tym osobom, które jeszcze nic nie zmieniły w swoim życiu i pytają, jakie są pierwsze kroki, które ja mogę robić, żeby coś poprawić? No zmiany są bardzo ciężkie, bo już nasz mózg po prostu ma taką właściwość, że on chce oszczędzać energię i on chce zachować ten status quo. Więc każde wyjście poza strefę komfortu, każde zmiany, nawet takie gruntowne, spotykają się z dużym oporem. Nie tylko mówię o naszym najbliższym środowisku, ale takim wewnętrznym, że ciężko te zmiany się wprowadza. No ale kiedy zrozumiałem, jak właśnie działa światło, naturalne i sztuczne, no to stwierdziłem, że ja muszę coś z tym zrobić po prostu, że nie chcę tak żyć, nie chcę świadomie, jak już mam tą świadomość, tak, że świadomie niszczyć swoje zdrowie, bo gdzie mnie to doprowadzi? Gdzie to moją dopaminę doprowadzi? Ja chcę coś w życiu osiągnąć. Ja uważam, że takim stanem docelowym każdego człowieka jest rozwój. Jeżeli ty się nie rozwijasz, to marnujesz swój wewnętrzny potencjał. Tak do tego podchodzę, więc ja chcę cały czas się rozwijać i też zostałem stworzony na wzór Boga. Co za tym idzie, moje możliwości są nieograniczone, skoro zostałem stworzony na wzór Boga. Nie? Więc ja nie chcę stać w miejscu, tylko chcę się rozwijać i wiedziałem, że ja muszę podjąć właśnie kroki, o których zaraz powiem, żeby mieć więcej chęci i energii do działania. Tak? No bo jak ma samochód jechać bez paliwa? Tym paliwem jest dopamina i chęć do działania. No więc przede wszystkim zmieniłem swoją dietę. Przestałem jeść przetworzone jedzenie, bogate w tłuszcze nienasycone, oleje roślinne. Ostatnio dziewczyna kupiła buraki w Lidlu. Takie niby eko-naturalne buraki. Patrzę na skład, potem olej rzepakowy. Oni wszędzie... Ale w słoiczku. W takim akurat pojemniczku plastikowym buraki. Myślałem, że taki surowy burak po prostu jako warzywo. Ale właśnie też odwołując się jeszcze do tego słońca, anegdotę powiem, że można sobie zrobić badanie, stosunek omega-3 do omega-6, jakie jest w twoim ciele. Im więcej masz prozapalnych omega-6, tym twoja skóra jest bardziej narażona na sparzenie i oparzenie UV. Można sobie takie badanie zrobić. Fajnie, jak byłoby 4:1. Ale dzisiaj ludzie mają 30:1, 50:1. Ciekawostka, jeżeli zjesz margarynę i tłuszcze takie właśnie roślinne, typu frytki z McDonalda, to tłuszcze właśnie te szkodliwe wbudowują się w błony komórkowe i one je usztywniają. A błony komórkowe muszą być, elastyczne, jędrne. Jeżeli to one stają się takie już skostniałe, to potem potrzeba 600 dni, żeby wyplewić je z komórek. 600 dni. Więc przejrzałem moją dietę, tak jak rachunek sumienia zrobiłem sobie i stwierdziłem, że większość tego, co jadłem, muszę odstawić, bo zawierają właśnie sztuczne dodatki, cukry, oleje roślinne, olej słonecznikowy, rzepakowy i tak dalej.
i skupiłem się na naturalnym jedzeniu. Im bardziej naturalne jedzenie, tym lepiej. Tak? Już tutaj nie chcę też wchodzić głęboko, jaka dieta czy coś. Jedz po prostu naturalnie, unikaj syfu. I to będzie super. Druga sprawa to jest post przerywany. I najlepiej w wariancie tak zwanym ETRF, czyli Early Time Restricted Feeding, czyli zaczynasz jeść do godziny po obudzeniu i kończysz na 4 godziny przed pójściem spać. Jest model żywienia taki IF, gdzie zaczynasz jeść o 12, o 14 nawet i kończysz przed pójściem spać, ale porównano te dwa, ten early time i ten powiedzmy medium i okazuje się, że ten early time restricted feeding działa dużo lepiej, poprawia wrażliwość insulinową, ludzie osiągają lepsze wyniki sylwetkowe i tak dalej. A to poukładajmy jeszcze raz, czyli ten najlepszy to jest godzinę po obudzeniu dopiero zaczynasz jeść? Bo chodzi o tą leptynę. I to też super zaobserwowaliśmy na przykładzie mojej dziewczyny, która powiedzmy jak my się tam zaczęliśmy, chodzić za rękę, to była taka pulchniutka trochę i jak ogarnęliśmy jej tą leptynę właśnie, sprawiłem, że ona po prostu nie podjadała między posiłkami, bo podjadanie między posiłkami, nawet orzeszka, nawet jabłuszko, to nie jest tak, że jesz mało kalorii, jest wszystko super, tylko wtedy wywołujesz kaskadę hormonalną i znowu zaburzasz pracę leptyny. To jest to. Musi gospodarka twoja energetyczna dobrze pracować. Jak w dobrej firmie, tak? Nie może być tam po prostu chaosu cały czas. I jeżeli unormowaliśmy u niej właśnie działanie leptyny, zaczęła zakładać okulary blokujące światło niebieskie na 3 godziny przed snem, no bo nie dało jej się wywalić telefonu, tak? Instagram tam cały czas chodzi jak u większości społeczeństwa, no to chociaż zaczęła zakładać te okulary, zaczęła lepiej sypiać, przestała się budzić w nocy. Rano jak zawsze wstawała o 8-9, nagle zaczęła wstawać 6-7. Wyspana już, nie? I to spowodowało, że nagle naturalnie jej talia też stała się bardziej krągła. Bardziej te właśnie, wcięcia w talii zaczęły być widoczne. Zgubiła dużo syfu, dużo takiego tkanki tłuszczowej. Jej cera się poprawiła. Więc to i hormony jej się poprawiły, ponieważ ona miała tak zwaną dominację estrogenową, czyli miała w drugiej fazie cyklu bardzo dużo estrogenu, bardzo mało progesteronu, no i bolesne miesiączki, krwawienia. Musiała tabletki przeciwbólowe zażywać przez pierwsze 3 dni, miesiączki, bo po prostu nie dało się wytrzymać, nie? Jak poprawiliśmy u niej stosunek progesteron do estrogenu, czyli progesteron wzrósł w drugiej fazie cyklu, no to od razu dziewczyna zyskała nowe życie. Więc to są takie, małe rzeczy, ale trzeba wiedzieć, co zrobić i można sobie fajnie poprawić. Najważniejsze jest to, że też zaczęła się naświetlać światłem naturalnym, bo ona nosi soczewki. Więc kazałem jej wywalić te soczewki i chodziliśmy na spacerki rano, ona bez soczewek. Mało co widziała, ale ją za rękę trzymałem. Prowadziłem trochę, byłem taki pies przewodnik u ślepego. Wyprowadzałem ją na spacery. No i to dało efekt. To dało duży efekt, no bo dzisiaj znacznie lepiej wygląda, znacznie ma więcej chęci do działania, też rozwija się zawodowo bardziej, chce jej się. Właśnie to, co powiedzieliśmy, robi trochę więcej. Ona nie robi to, te 8 godzin odklepie i koniec, tylko ona zawsze ma tą inicjatywę, robi trochę więcej. Chciałem ci podziękować za to, że powiedziałeś tyle o prywacie. Pozdrawiamy twoją dziewczynę, bo mógłbyś się, bać, obawiać, wstydzić, bać się tego, że ona później ci powie w domu, kurczę, dlaczego o tym rozmawiałeś, dlaczego o tym mówiłeś. Pewnie tak mi powie. Może tak będzie, to tym bardziej. Pozdrawiamy, ale myślę, że to co powiedziałeś, pokazuje, że nie tylko to działa na tobie, ale ta wiedza, testowanie i sprawdzanie przede wszystkim sprawiło, że najbliższa tobie osoba, która jest blisko, jest w domu i ty widzisz ten efekt, widzisz te zmiany, proste zmiany, o które zapytałem, kilka rzeczy i faktycznie zobaczcie, że te zmiany zadziałały i znowu jest odpowiedź na to pytanie, które my dostajemy, przedsiębiorcy, które ty dostajesz, przedsiębiorca, biohacker, ktoś, kto jest blisko tych zmian, które po prostu poprawiają efektywność działania i życia. I często jest to pytanie, jak wy to robicie? No i ty powiedziałeś, prostymi rzeczami, które robi się aż do znudzenia. Nam się czasami nie chce tego robić, ale my to robimy, mimo że nam się nie chce, bo wiemy, że na końcu jest efekt, jest nagroda. Tak jak z siłownią. Nie chce ci się, nie lubisz,
ale idziesz dlaczego? Bo chcesz lepiej żyć. Czy chce się sprawdzać czasami, co kupujemy, jakiej jakości jedzenie, szukać, może 5 kilometrów dalej pojechać do kogoś, kto ma lepszej jakości jajka? Chce się? No czasami się nie chce, ale wiesz, że warto pojechać i dokładnie to jest to. Więc Tak, te rzeczy właśnie, które nam się nie chce zrobić, zazwyczaj są tymi, które poprawią nasze życie. A jeszcze zahaczył jedną prywatę, bo najpiękniejsze jest to, że właśnie rodzice mojej dziewczyny, jak zaczęliśmy ze sobą tam chodzić za rękę i dowiedzieli się o tych moich szalonych szamańskich metodach, to się śmiali, trochę tak podchodzili sceptycznie, a teraz sami zaczęli to stosować, gubią zbędne kilogramy i czują się lepiej. I to jest piękne, nie? Że ta zmiana, ta kropla drąży skałę i po prostu my musimy być takimi apostołami naszych idei, które głosimy. My nie możemy się wstydzić naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy. Trzeba to po prostu eksponować każdego dnia i kropla drąży skałę i w końcu dojdzie do tego, że twoje najbliższe otoczenie zacznie to wprowadzać. Zacznie się ciebie pytać, a jak to zrobić? A czy to jest dobre? A to mogę jeść? A to kiedy się naświetlać? A jak z tymi okularami, nie? I to jest piękne właśnie. Super, to są fajne rzeczy. Jedna rzecz, jeden szybki przerwnik, bo tutaj operator prosił, żeby dawać suby, nawet dla tych osób, które już oglądają nas długo i dali suba. Okazuje się, że YouTube zabiera te suby. Ja też ostatnio to zauważyłem, że oglądając inne kanały, mając tam suby powiadomienia, wchodzę na ten kanał i nagle tego nie mam. Czyli no niestety takie rzeczy się dzieją. Szczególnie na kanałach bardziej rozwojowych, gdzie tej wiedzy takiej troszkę, która idzie pod prąd, tak bym to powiedział, te suby są zabierane. Więc dlatego o tym mówię, że zauważyłem, że te suby są zabierane i być może nie będziecie wiedzieć, że nowe materiały również o inwestycji w swoje zdrowie na naszym kanale są. No a jak widzicie, wiedza jest naprawdę mocna i dobra jakościowo. No to dobra, Sebastian, idźmy od razu dalej. Jeśli już się obudziliśmy, poszliśmy na ten taras, naświetliliśmy się, poszliśmy na spacer, zrobiliśmy sobie może to rozciąganie, trochę aktywności, niech to będzie ta godzina, może te 40 minut, wstańmy wcześniej, jeśli faktycznie pójdziemy spać wcześniej, nie będziemy oglądać do nocy, no to o 6-7, ja to zauważyłem u siebie, też o 6-7 przed budzikiem się zacząłem budzić i dla mnie to było zaskoczenie, bo nigdy wcześniej się tak nie działo, zawsze budzik mnie budził o tej konkretnej godzinie, a to było i tak za wcześnie dla mnie, atakowałem ten budzik jako wroga. Informacja była taka, że organizm był w takim razie niewyspany i jeśli już zrobimy te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, no to przechodzimy do kuchni. I tu chciałem rzucić hasło, o którym rozmawialiśmy, że będziemy rozmawiać. Ja może dam takie hasło jako mapa myśli dla ciebie. Płatki śniadaniowe. Płatki śniadaniowe i ty, Sebastian, już wiesz, o co będę pytał. Będę pytał o ten Nutri-Score, tak to się nazywa. I to jest w ogóle jakieś zaburzenie. Ty to lepiej wytłumaczysz, bo z tego wskaźnika, tak, on to się nazywa Nutri-Score, wynika z tego, że najzdrowszym pożywieniem dzisiaj według kogo, bo jest kilka dróg prowadzących do, nie wiem, Światowej Organizacji Zdrowia, do jakichś fundacji, do jakichś znowu specjalistów, do jakichś badaczy, którzy nam podpowiadają, jakie jest idealne śniadanie. No i to idealne śniadanie to podobno płatki śniadaniowe, takie z mlekiem, z cukrem. Powiem anegdotę. Nie wiem, czy widzowie zdają sobie sprawę, jaka jest geneza powstania płatków owsianych. One powstały, żeby karmić ich pacjentów w szpitalach podczas terapii, żeby obniżały poziom testosteronu i zbijały libido. Także pozdrawiam wszystkich mężczyzn, którzy jedzą płatki owsiane, bo to jest najgorszy pokarm, jaki można przyjąć na śniadanie. I właśnie wszedł teraz Nutri-Score. W coraz większej ilości sklepów można znaleźć produkty, które mają taką tabelkę kolorową. Takie oznaczenie, tak? Takie oznaczenie, tak. Od A do D albo F, z tego co pamiętam. Trochę jak na lodówkach kiedyś, tak? Tak, dokładnie. No i to A jest oczywiście na zielono, takie, że najlepsze dla naszego zdrowia, a to D czy F na czerwono, że kategorycznie tego nie można jeść, bo jest szkodliwe. No i oczywiście ten Nutri-Score ma akredytację Polskiego Towarzystwa Matki i Dziecka. No jasne. WHO się pod tym podpisało, że super i w ogóle. Oczywiście tam firma Danone chyba też, że super. No i dziwnie się składa, że na przykład takie płatki owsiane mają Nutri-Score a wołowina grass-fed, czyli od takich krówek, które jedzą tylko trawę, nie jedzą sztucznych pasz, najbardziej naturalny, gęsty odżywczy produkt ma D. Albo kolejny przykład, kakao 100%. 100% kakao bez żadnych dodatków ma Nutri-Score D, ale to samo kakao, tylko zawartości 20% kakao, a 80% cukru ma już Nutri-Score B.
No i jeżeli ktoś wejdzie w ten Nutri-Score głębiej... No, lepiej smakuje po prostu, Sebastian. Czego nie rozumiesz? Jest słodsze, lepiej się zjada. Więc ja się zastanawiam właśnie, w jakim świecie my żyjemy, że taki Nutri-Score wchodzi globalnie do sklepów, który no ewidentnie promuje to syfiaste jedzenie, a naturalne, bez dodatków, uważa za szkodliwe. Nie jestem w stanie tego pojąć. No i no to działa tak, że jak ja widzę Nutri-Score A, to tego nie kupuję, jak widzę D, to kupuję po prostu. To już jest na wszystkich produktach? Nie na wszystkich produktach. W Polsce to powiedzmy dopiero wchodzi. We Francji, w Niemczech jest znacznie więcej tych produktów, no ale bardzo często spotkamy Nutri-Score na produktach Nestle właśnie, czyli płatkach owsianych, Nesquik. No tam jest zazwyczaj A albo B, nie? Chciałem cię zapytać, czy ciebie to dziwi, no bo w zasadzie już wiesz, już tyle widziałeś. Mnie to też nie dziwi. To już jest kolejna rzecz, która potwierdza mój światopogląd, który wygląda tak właśnie, że koncerny farmaceutyczne bardziej kierują się swoim zyskiem niżeli zdrowiem ludzi, no bo nawet tak na logikę masz firmę, nie, która sprzedaje leki, no to tobie zależy na tym, żeby tych leków sprzedać jak najwięcej. No to tu jest jakby konflikt interesów, nie? Bo jeżeli społeczeństwo będzie coraz zdrowsze, no to będzie potrzebowało coraz mniej leków. To znaczy, że twoja firma będzie sprzedawała coraz mniej, będzie zarabiać coraz mniej. No to jest ewidentny konflikt interesów. Zdrowie ludzi versus sprzedaż leków, nie? Jeżeli ktoś jeszcze ma ten dysonans poznawczy, że dopiero odkrywa te absurdy i jeszcze nie wierzy w to, że w ogóle jest to możliwe, że ludzie na najwyższych stołkach i Big Pharma chcą źle, to polecam obejrzeć film Lekomania. To jest film na faktach. Polecam obejrzeć ten film i wtedy dużo rzeczy stanie się jasnych. To jest film o tym, jak Big Pharma uzależniła Amerykę od przyjmowania opioidów i te same opioidy, które są pokazane w tym serialu, są również do kupienia w Polsce. Więc serial ma 6 odcinków, gorąco polecam i myślę, że tyle w tym temacie. Mhm. Powiedz mi, Sebastian, czy ty dostajesz na przykład wiadomości od osób, którym nie pasuje, co ty mówisz, że ty uświadamiasz ludzi w kwestii takiej medycznej, może nie, ale w sensie zdrowotnej, jak działa organizm, tłumaczysz w prosty sposób, dajesz przykłady, dajesz badania, pokazujesz, co się nie zgadza w tym świecie. Coraz więcej lekarzy, ty nawet powiedziałeś, że fajnie, że nie jesteś lekarzem, bo możesz bez utraty legitymacji, tak? Ostatnio był też głośny przykład profesora, który spalił przecież legitymację, bo stwierdził, że to jest chyba jedyny protest, który zostanie zauważony, bo pewnych rzeczy nie można mówić, a jak zaczął mówić, no to został uznany za szaleńca. Więc pytanie, jak to u ciebie wygląda? Czy piszą do ciebie również lekarze, którzy są wyuczeni po prostu w tym systemie akademickim, no i trudno im czasami się przyznać, że ktoś ich wprowadził w błąd, tak bym to powiedział dyplomatycznie. Jak to jest? Powiem ci, dużo hejtu się pojawia, ale pojawiają się też właśnie pozytywne wiadomości od lekarzy. Mhm. Po naszym ostatnim podcaście napisało do mnie paru lekarzy, których serdecznie pozdrawiam, że super, że o tym mówię, że fajnie, że jest ktoś taki, że uświadamia. No bo moim zdaniem dużo lekarzy wie o tym, że ten system jest skostniały i nie działa zbyt dobrze, ale jeżeli jesteś lekarzem i wyjdziesz przed szereg, to szybko dostaniesz po łapkach. Aha. Nie? Dlatego ja się cieszę właśnie, że nie jestem lekarzem, nie skończyłem szkoły medycznej, bo mogę mówić o tym w sposób taki bez żadnych przeszkód, nie? Też oczywiście to, że nie jestem lekarzem i nie skończyłem szkoły medycznej, niektórzy wezmą za minus, bo dlaczego mają mnie słuchać, tak? Ja nie jestem lekarzem. Mhm. Ale jeżeli chcesz się nauczyć czegoś nowego, zmienić paradygmat, to ty najpierw musisz opróżnić szklankę wody, żeby napełnić ją z powrotem. I niestety, ale często ludzie po skończonych studiach właśnie medycznych, gdzie tam wiedza jest po prostu sprzed 30 lat, napełniają swoją szklankę wodą, która jest już zepsuta, ona jest już przeterminowana. I ty, żeby zdobyć nową wiedzę, bardzo często musisz swoje przekonania, które już masz, wykasować. I to jest bardzo ciężkie. Dlatego łatwiej, moim zdaniem, jest zdobyć wiedzę od zera, aktualną, niżeli zmienić swoje przekonania, bo te przekonania już gdzieś tam są, światopogląd nam je wykreował,
środowisko, w jakim się obracamy, też nam te przekonania przyspawało i to jest po prostu ciężkie, nie? Dobrze, Sebastian. Rozmawialiśmy o początku dnia, jak go dobrze zacząć. Rozmawialiśmy o tym, jak ty się żywisz i jakie okna żywieniowe są według ciebie najlepsze. I przetestowałeś je nie tylko na sobie, ale na dziewczynie i teraz również dziewczyna ma super wyniki i rodzice widzą te efekty. Więc teraz chciałbym zapytać, jak dobrze zamknąć ten dzień, idąc ku końcowi tego materiału dzisiaj, bo już widzę, że około godziny nagrywamy, więc chcemy zmierzać do końca. Jak dobrze zamknąć dzień, żeby faktycznie dobrze się wyspać? No, dzień się kończy, więc pewnie dosyć mocno wyeksploatowaliśmy się umysłowo albo fizycznie, w zależności od pracy, jaką wykonujemy, więc warto wieczorem postawić na regenerację. Generalnie sen tutaj odgrywa pierwsze skrzypce, ale chodzi bardziej o jakość tego snu. To nie jest tak, że jak my zasypiamy szybko po przyłożeniu głowy do poduszki albo przesypiamy 8 godzin, to znaczy, że śpimy super. Ważna jest jakość tego snu, faza głęboka, bo następuje regeneracja całego ciała i tutaj ważna jest melatonina, czyli ostatnie 2-3 godziny naszego dnia, czyli te 2-3 godziny przed pójściem spać, powinny być ułożone w taki sposób, żeby zmaksymalizować wydzielanie melatoniny. Melatonina to jest hormon snu, hormon młodości, który regeneruje cały nasz organizm, tak? Również mózg i również nasze wszystkie połączenia i mitochondria, ponieważ tylko i wyłącznie w mitochondriach produkowana jest energia. W żadnym innym miejscu, a najwięcej mitochondriów jest gdzie? W mózgu i w sercu. Więc od kondycji mitochondriów, od tego, jak one szybko produkują energię, jak one są sprawne, jak one są smukłe, zależy to, ile masz energii tutaj, czy jak sprawnie myślisz, jak podejmujesz decyzje, nie? Jak jesteś taki, bystry, elokwentny i jak jesteś w stanie szybko rozwiązywać złożone problemy, tak? Ta maszyneria tutaj jest ci bardzo potrzebna. Oraz również wydolność, jaką masz wydolność na treningu, czy przejdziesz 10 metrów i zaraz masz zadyszkę, nie? Czy albo wchodzisz na 3. piętro i ty już po prostu nie możesz złapać oddechu, tak. Dyszysz, tak. Mitochondria, one są bardzo istotne i to są takie wewnętrzne baterie. Więc tak jak ty podłączasz codziennie telefon do ładowania, tak trzeba naładować wewnętrzne baterie, czyli mitochondria. I ładujesz je dobrej jakości snem. Melatonina to jest właśnie ta ładowarka, która ładuje nasze mitochondria i ona jest bardzo ważna. Dlatego na 2-3 godziny przed snem unikać światła niebieskiego. Czyli w świecie idealnym odstawiasz Netflixa, odstawiasz telefon, tylko siedzisz przy świeczce, przy czerwonym świetle, bo czerwone światło nie wpływa w żaden sposób na sen, wręcz regeneruje ciebie, więc siedzisz wieczorem przy ogniu, przy czerwonej żarówce. To jest w świecie idealnym, nie? W świecie rzeczywistym po prostu zakładasz okulary blokujące niebieskie światło na 3 godziny przed snem. To są takie czerwone okulary i wtedy one zatrzymują, oglądasz sobie dalej Netflixa, dalej scrollujesz telefon, tak? Ale robisz to właśnie w tych okularach i wtedy światło niebieskie nie dociera do twojego oka. Mózg wie, że jest wieczór, bo światło niebieskie nie dociera do oka i zaczyna wydzielać melatoninę. Ten hormon snu i regeneracji zaczyna się wydzielać. Potem ty idziesz spać i melatonina nocą sprząta. Ładuje te baterie, ładuje mitochondria, tak żebyś właśnie te wszystkie zasoby, które wykorzystałeś w ciągu dnia na pracę umysłową czy fizyczną, odnowił. I potem wstajesz rano właśnie albo bez budzika, albo budzik cię budzi, ale już jesteś, masz powera i wchodzisz w ten dzień. Naświetlasz się tym słońcem i cykl się zamyka. Czyli ważne jest właśnie naświetlanie naturalnym światłem w ciągu dnia i blokowanie sztucznego wieczorem. No i oczywiście intermittent fasting, zdrowe, nieprzetworzone jedzenie, to jest najważniejsze. Dużo wody z solą, tak? Bo sól to jest bardzo ważny elektrolit, który bo twój organizm to jest jedna wielka bateria, więc potrzebujesz zbudować potencjał elektryczny. A co buduje potencjał elektryczny? Potas, sód, nie? To jest jak w baterii, jak w akumulatorze w samochodzie. Więc potrzebujesz dużo sodu, wewnątrzkomórkowo, żeby twoje komórki mogły dobrze działać. Także zdrowa dieta, zdrowe jedzenie, naświetlanie naturalnym światłem w ciągu dnia, unikanie sztucznego światła wieczorem, blokowanie tego światła i to jest recepta, to jest przepis na udane życie po prostu. Powiem ci, że jak mi tak to wszystko opowiedziałeś, to wyobraziłem sobie odcinek kolejny, który
Być może kiedyś nagramy, jeśli wam się to spodoba, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście nagrać kolejny odcinek. I ten odcinek, wyobraziłem sobie, że my robimy z tobą dzień, cały dzień, że kamery są z tobą, jak się budzisz. Oczywiście, wiadomo, w szafie siedzimy z operatorem i czekamy, aż się obudzi Sebastian. No nie, ale wiesz, o co mi chodzi, żebyśmy pokazali realnie twój dzień, jak to jest, oczywiście w jakimś przyspieszeniu, ale chociaż te wszystkie elementy, które ty masz, jeśli byś się zgodził, to by był taki reportażowy materiał w przyspieszeniu i by było pokazane, jak to wygląda, jakie to są rzeczy, jakie to są przyzwyczajenia, jakie procedury, no bo one naprawdę są, o pewnych już nawet nie pamiętasz, bo one są po prostu dla ciebie tak normalne, że no przecież ty mówisz, no ale przecież to wszyscy chyba wiedzą. Okazuje się, że nie. Więc tak sobie rzuciłem, oczywiście to jako idealny odcinek. Dla wszystkich, którzy dotarli teraz, czyli do końca, przygotowaliśmy niespodziankę, nagrodę, prezent, bo warto słuchać do końca dobrych materiałów. Sebastian, co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy kod rabatowy na okulary, bo ja gorąco wierzę w to, że te okulary blokujące światło niebieskie naprawdę są w stanie podnieść realnie jakość życia. I dla osób, które się zastanawiają, nie ufają, nie wierzą, wejdźcie sobie na Google Maps i wpiszcie iShield i wyskoczą opinie realnych ludzi. Poczytajcie, bo te okulary niejednemu zmieniły życie. No i przygotowaliśmy razem z Grzegorzem kod rabatowy na hasło Grzegorz 5. Na przykład. Będzie symboliczny rabat. No i też ważne jest to, że dajemy gwarancję satysfakcji, czyli jeżeli ktoś zamówi okulary, zdecyduje się przetestować je i z jakiegokolwiek powodu coś mu nie podpasuje, nie zobaczy efektów, oprawka się nie spodoba, to będzie mógł je zwrócić w ciągu 30 dni i my wtedy zwracamy 100% środków. Ważne jest to, że robimy też okulary korekcyjne, robimy okulary zerówki, ja mam właśnie zerówki, więc każdy coś znajdzie dla siebie. Mamy też czerwone żarówki, czyli zdrowe oświetlenie do sypialni. Ja przy tym czytam książkę, więc no wejdźcie sobie na sklep iShield.com i tam znajdziecie produkty, które realnie poprawią jakość życia. I ten rabat specjalnie na koniec daliśmy, bo ludzie świadomi, ludzie, którzy oglądają do końca, no po prostu wygrywają. Dokładnie. I tak jest. Jeszcze może dam przykład jednej osoby, którą znamy, którą ja poleciłem, bo poleciłem dobre usługi, a konkretnie prostowanie zębów, które jestem właśnie w trakcie i aparat taki niewidoczny jako nakładki, który w tym momencie go nie mam, ale generalnie noszę od prawie już roku. No i poleciłem te usługi. Dlaczego? Poleciłem, bo byłem zadowolony. I poleciłem Alicję Sebastianowi. Sebastian tam przyszedł, bo też taki aparat nosi. No i okazało się, że Alicja pracuje przy takim świetle, przy tych wszystkich laserach, monitorach kilkanaście godzin dziennie. No jak to w takim zawodzie. No i okazało się, że miała ogromne bóle głowy. No i tam okulary zmieniły wszystko i ostatnio będąc na wizycie Alicja mi mówi, kurczę, jak dobrze, że mi tego Sebastiana przyprowadziłeś, bo on przyszedł i on mi powiedział o okularach, czyli wiecie, przypadek, rozmowa i ona mówi, ja dzisiaj w ogóle mam inne życie, że przestała mnie boleć głowa w momencie, tak, że po prostu kilka, nie wiem, godzin czy kilka dni i już ona była tak zadowolona, więc ja też polecam dobre rzeczy, te, które sprawdziłem, te, które sam używam. Także reklama na koniec oczywiście, ale bardzo świadoma chciałem to zrobić, bo tak trzeba. Swoich trzeba promować, ale nie tylko swoich, którzy sprzedają cokolwiek. Ja uważam, że swoich, którzy sprzedają dobre rzeczy, ja to jestem w stanie polecać i zaakceptować na tym kanale. Kiedyś mówiłem, że nie będę Polsatem i nie będę, ale coś, co sprawdziłem i wiem, że podnosi jakość życia jak najbardziej. Więc dziękuję, Sebastian, bardzo życzę rozwoju, bo robicie świetne rzeczy i pomagacie realnie poprawiać jakość życia. Na pewno, bo sam sprawdziłem. Dzięki wielkie, Grzegorz. O tym bólu głowy jeszcze parę słów. Dobrze. Już kończymy. Proszę, dawaj ostatnie zdanie jeszcze. Właśnie bóle głowy bardzo często następują przez to, że gospodarka energetyczna w mózgu jest zakłócona, często przez niebieskie światło, sztuczne niebieskie światło. Czyli właśnie tak jak Alicja, którą pozdrawiam również, uratowała moje zęby, spędza 11 godzin, 12 przy takim białym świetle. No, u dentysty jest takie białe światło. Tak. No to niestety, ale właśnie do oka dociera sztuczne światło niebieskie i tą gospodarkę energetyczną mózgu bardzo mocno nadszarpuje. Dlatego blokowanie niebieskiego światła może też bardzo pomóc dla ludzi, którzy mają migreny wywołane często przez światłowstręt. Więc taka wstawka na koniec ode mnie i dzięki za fajną rozmowę. Super, dziękuję Sebastian. Myślcie mądrze o swoim zdrowiu. Do zobaczenia, cześć. Dzięki, cześć.
Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.